Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, życie jest działaniem człowieka i krokiem do zbadania na jego końcu, dlatego nie wolno wam kroczyć będąc tego nieświadomym. Prawdziwe życie znajduje się w wieczności. Słońce nie będzie już świecić, bo tak postanowiliście, to jest moja moc, a nie człowieka. Każdy wasz krok pozostawia swój ślad, a ślad ten wyznacza drogę, po której idziecie. Ileż to ludzkość uniknęłaby, gdyby przeprowadziła z przyzwoitością posłuszeństwo mojej matce. Dzieci, z dnia na dzień padałyście w błoto, nie wstając i będąc pokarmem dla węży, które wloką się po błotnistej ziemi. Nie podnosiliście wzroku poza swoje oczy, a zły wykuł fałszywe bożki, abyście nie dostrzegali rzeczy ziemskich, w których się poruszacie. Każdy z was został posłany do tego życia z celem, w ogromnej większości nie został on wypełniony, ponieważ nie zaprosiliście mnie do wejścia w intymną część swojej istoty i dlatego trwacie w samotności, nie prosząc o moją pomoc i ciągle błądząc. Umiłowani, ludzkość obraca się bez drogi, to ludzka pycha nie pozwoliła wam dostrzec w tym obracaniu się, jak wiele zła wleczecie za sobą, i pozwoliliście złu kiełkować, zaciskając się w waszym sercu, umyśle i rozumie, w ten sposób wdzierając się do całej waszej istoty, aż rozprzestrzeni się i skaże resztę waszych braci i sióstr. Umiłowani, znajdziecie braci i siostry, którzy was krytykują i wyśmiewają, tak samo znajdziecie tych, którzy was nie rozumieją i narzucają się, aby spowodować, że zbaczacie z drogi, którą ja wytyczyłem. Oni nie czekają na wieczność, raczej są to ludzie, którzy przekształcili się w małe istoty, które chcą tego samego dla swoich bliźnich. To jest ta chwila, w której ci, którzy pozwolą mi przeniknąć do swojej istoty, odczują ulgę wyjścia z tego, co słowne i grzeszne, aby znaleźć balsam, którego szukają, nie wiedząc gdzie. Ci, którzy są wzgardzeni dla mnie, są moimi wybranymi. Ci, którzy nie podobają się tym, którzy nalegają na oddalenie was ode mnie, otrzymają i będą się cieszyć wszystkimi moimi obietnicami. Wzrost w wierze jest niezbędny, abyście nie pozwolili oddalić się od życia wiecznego. Jest to chwila, w której ludzkość jest konwulsyjna z takich czy innych powodów, a wy nie widzicie, że znaki i sygnały przesuwają się przed wami, abyście obudzili się z letargu i przygotowali na wydarzenia, którymi ludzkość zostanie oczyszczona. Mój krzyż nie jest ukryty za garniturem czy suknią, mój krzyż to życie. Mój krzyż nie służy do wzbudzania szacunku, jeśli w sercu nie króluje. Moje słowo nie jest poprawnie wymawiane, jeśli nie żyje w człowieku, nawet jeśli ten człowiek zna wszystkie książki historyczne, to ten, kto nie kocha mnie w duchu i prawdzie, nie przyniesie owoców. Moje ciało mistyczne musi iść z wiarą, ja pozostaję żywy pośród tych, którzy są moi, których wzywam, aby nie upadali, aby byli czujni, aby nie wprowadzili was w błąd i do apostazji. Jedność tych, którzy są moi jest niezbędna, aby uniknąć niezgody i błędów prowadzących was do ukamienowania i unicestwienia tego, co jest moją prawdą. Posłałem moje słowo poprzez moje wierne narzędzia, aby wyjaśnić i wytłumaczyć temu pokoleniu przewrotne plany zła, obrzydliwości, zdrady i obecności Antychrysta pośród mojego ludu. Antychryst i jego sprzymierzeńcy otwarcie zaprzeczą mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, mojej krwawej ofierze i zniosą dogmaty maryjne, zaprzeczając czystości mojej matki. Antychryst już tak zadziałał, że mój lud zatopiony w grzechu będzie nieświadomy mojej prawdy,
pobłażliwy i tolerancyjny wobec tego, co się mu mówi, podporządkowując się zamykaniu moich kościołów, zapominając o mnie i biorąc rasę zła za Boga. Będą to prześladowcy moich narzędzi, jednocząc się z tymi poświęconymi, którzy odwrócili moją prawdę i którzy przyjęli fałszywe ideologie i niezdrowe interesy, i którzy ze swoich ambon będą wyśmiewać moje wierne narzędzia, próbując uciszyć moje wezwania. Moje słowo nie zniknie, ani nie opuszczę moich wiarygodnych instrumentów, aby to oni alarmowali i głośno głosili moją prawdę, moją miłość, ale także istnienia czyśćca i samego piekła. Jeśli nie, to gdzie byłyby demony, gdyby piekło nie istniało? Mój umiłowany ludu, przeciwne prądy będą płynąć wszędzie, bądźcie jednego słowa, pozostańcie w moich rękach i w sercu mojej matki, abyście nie zaparli się mnie ze strachu. Wiatry zła wieją bez przerwy. Narody będą się wzajemnie zdradzać, a wojna będzie bezlitosna. Jak bardzo wzywałem was, abyście zobaczyli, co zawiera energia atomowa. A wy nie posłuchaliście moich wezwań, podnosząc wspólnie głos, aby nie rosło ono bardziej. I potężne narody i niepotężne liczą się z tym horrorem, który okaleczy ludzkość. Nieposłuszeństwo człowieka będzie jego własną plagą. Umiłowani, pozostańcie wierni wobec wszystkich przeciwności, nie ulegajcie, bo ja was umacniam moją miłością. Moja matka będzie walczyć przeciwko złemu ciemiężycielowi mojego ludu, a wy będziecie się modlić, będąc stale świadomi, że musicie iść trzymając moją rękę, gdziekolwiek idziecie, ponieważ beze mnie staniecie się łupem zła. Nie lękajcie się przed prawdą, którą wam przedstawiam, ale bądźcie silni w wierze i bądźcie mocnymi kolumnami mojego kościoła, bo zło przejdzie, ale go nie zburzy. Umiłowani, módlcie się za siebie, aby demony nie sprawiły, że upadniecie. Każdy z was jest powodem mojej ofiary i nieskończonej miłości, każdy. Przyjmuję jak żebrak wszystkich, którzy stawiają się na skraju mojej drogi. W tym ciągłym następstwie wydarzeń moje dzieci są bardziej ślepe niż ten, kto jest fizycznie ślepy. Wysyłam wam to, co jest konieczne, abyście się przygotowali, moje ciało i krew, moje słowo bez zniekształceń, mojego proroka, aby ogłosił wam, co się dzieje i będzie się działo, nieustanne znaki, abyście byli pewni bliskości wypełnienia się proroctw. Nadal jesteście ludźmi, którzy się buntują jak w przeszłości, których muszę uporządkować moją sprawiedliwością. Moją wolą jest, aby wszyscy zostali zbawieni i przeniknęli do niezgłębionej tajemnicy mojej miłości, ale ludzkość nie przylgnęła do tej miłości, dlatego nie znajduje drogi i siły, aby dotrzeć do mnie, pokonując codzienne przeszkody. Świat nie jest zły, czyny i dzieła ludzkości zdeformowały go, powiększając zło w waszej istocie, a tym samym w waszych braciach i siostrach oraz na ziemi, która was gości. Umiłowani, nie czekajcie i nie bądźcie nadmiernie ufni w siebie, jak ten, który mówi, że jest słońce, to nie będzie padać. Przeciwnie, pozostańcie w ciągłej gotowości, czekając bez rozpaczy, ale z ufnością i gotowością. Nie trzymajcie się kurczowo tego, co materialne, tylko bądźcie gotowi na nadchodzącą chwilę, tę, która z lamentu przejdzie w przerażenie. Ja nie grożę mojemu ludowi, ostrzegam go, aby się obudził i zwrócił do mnie, pozwalając mi przyjąć go i zatrzymać na mojej łodzi. Bądźcie ostrożni z tymi, którzy udają, że mnie kochają, a są wilkami w owczej skórze. Umiłowani, te chwile nie są po to, aby żyć obłudnie. Przychodzę po mój lud, tych, którzy mnie kochają bez stawiania mi warunków, a wręcz przeciwnie,
którzy kochają mnie będąc świadectwem życia. Kocham tych prześladowanych z powodu mojego imienia. Błogosławię tych, którzy oddają się mojej sprawie wypełniając moje rozkazy. Ludu mój, kocham Cię tak bardzo, że w chwilach prześladowań ześlę moją pomoc z wysoka dla wszystkich. Kocham Was i błogosławię, Jezus.